Witam serdecznie w mojej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny tort orzechowy z czekoladą. Tort jest z masą budyniową z dodatkiem orzechów i kremem śmietanowym. Wierzch zdobi polewa czekoladowa. Biszkopt jest puszysty, mocno kakaowy. Torcik wygląda wspaniale. Polecam i zapraszam na film. Składniki na krem budyniowy. Najpierw przygotujemy budyń do kremu. 300 ml mleka, 1 budyń waniliowy lub śmietankowy bez cukru, 100 g cukru, 180 g masła w temperaturze pokojowej, 1 żółtko, 20 g mąki pszennej i 80 g zmielonych orzechów laskowych. Orzechy zmieliłam razem ze skórką. Do rondelka wlewamy całe mleko, dodajemy cukier, budyń, mąkę, żółtko i dokładnie mieszamy, aby nie było grudek. Stawiamy na niedużym gazie i cały czas mieszając gotujemy, aż powstanie bardzo gęsty budyń. Energicznie mieszamy, aby nie było grudek. Gdy budyń już zrobi się bardzo gęsty, trzymamy go na małym ogniu jeszcze przez około 1-2 minuty. Ściągamy z ognia. Ja mój budyń przełożyłam do metalowej miski, aby szybciej mi ostygł. Nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ma mieć temperaturę pokojową jak masło. Składniki na biszkopt. 3 duże jajka L, osobno żółtka i białka, 80 g mąki pszennej, użyłam tortowej, 110 g cukru, 90 ml oleju, pół łyżeczki proszku do pieczenia i 25 g kakao bez cukru. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i ubijamy na jasny krem. Do piany z jajek dodajemy olej i krótko mieszamy szpatułką do połączenia składników. Do mąki dodajemy kakao, proszek do pieczenia, mieszamy i przesiewamy na jajeczną masę. Mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Gotowe ciasto przekładamy do przygotowanej formy i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 25-30 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzony biszkopt ostrożnie wyciągamy z blaszki. Nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Myjemy obręcz i ściągamy papier do pieczenia. Papier wkładamy z powrotem do blaszki. Z wierzchu biszkoptu odcinamy troszkę przypieczoną skórkę. Papier wkładamy z powrotem do blaszki. Ja również użyłam folii rantowej. Jeśli nie mamy, to pomijamy. I biszkopt wkładamy do blaszki. Składniki do nasączenia. 50 ml wody, 2 łyżki soku z cytryny i 1 łyżeczka cukru pudru. Składniki do nasączenia mieszamy. I tak przygotowanym ponczem nasączamy biszkopt w blaszce. I skończymy przygotowywać budyniowy krem. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy mikserem przez około 2-3 minuty.
Następnie w 2 partiach dodajemy ostudzony budyń. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Dodajemy orzechy i mieszamy mikserem na jednolity krem. I nasz krem budyniowy jest już gotowy. Krem wykładamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Brzeg możemy troszkę wyczyścić szpatułką. Krem śmietanowy. 350 ml schłodzonej śmietanki kremówki 30 lub 36. Radzę użyć śmietany 36, aby krem był bardziej stabilny i sztywny. Lepiej wtedy tort będzie się kroił. 1-2 łyżki cukru pudru, 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego, 2 łyżeczki fiksu do śmietany. Do śmietanki dodajemy cukier puder, fiks, 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego i ubijamy. Gotową śmietankę wykładamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Przygotujemy polewę czekoladową. 90 g gorzkiej czekolady, użyłam czekolady o zawartości masy kakaowej 64%, 130 ml śmietanki 30. Śmietankę wlewamy do rondelka, stawiamy na gazie i gotujemy. Połamaną czekoladę przekładamy do miski i zalewamy gorącą śmietanką. Mieszamy, aż czekolada całkowicie się roztopi i powstanie jednolita polewa. Gdyby polewa wyszła zbyt gęsta, dodajemy jeszcze 1 łyżeczkę gorącej śmietanki. Polewę odstawiamy na chwilkę do ostudzenia. Na około 5 minut, na bardzo szybko stygnie. Ostudzoną polewę wylewamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Tort jeszcze posypałam czekoladową posypką z herbatników. I ciasto wstawiamy do lodówki na całą noc. Dobrze schłodzone ciasto wyciągamy z blaszki. Jeśli nie użyliśmy folii rantowej, nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki i ściągamy obręcz. Ciasto układamy na paterze. Ściągamy folię rantową. Śmietanka na rozetki. 250 ml schłodzonej śmietanki 30 lub 36, 1 łyżka cukru pudru i 2 łyżeczki fiksu do śmietany. Do śmietanki dodajemy cukier puder, fiks i ubijamy. Śmietankę przekładamy do szprycy lub woreczka cukierniczego z metalową tylką. Ja użyłam tylki Wilton 2D. Tylkę wkładamy do worka cukierniczego i odcinamy brzeg. Worek możemy zawinąć na rękę i przekładamy śmietankę. Na torcie robimy ozdobne rozetki. Jeśli zrobimy nieduże rozetki jak ja, trochę śmietanki nam zostanie. Na koniec tort jeszcze posypałam troszeczkę posypką czekoladową. I nasz pyszny tort orzechowy z czekoladą jest już gotowy. Wygląda wspaniale, jest wilgotny, aromatyczny, bardzo smaczny. Polecam!